nazwa wskazuje, miastotwórcy, czyli uczymy się, jak tworzyć miasto, jak być odpowiedzialnym za miasto i co możemy ulepszać w mieście, ale też jak rozumieć to miasto według swoich własnych potrzeb. Ten projekt jest istotny dlatego, że powinniśmy nauczyć młode osoby wiedzy i rozpoznawania potrzeb w mieście i rozumienia tego, że miasto jest przestrzenią, którą wszyscy tworzą. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta grupa nie tylko komentowała, nie tylko przyglądała się, ale też sama brała się za bary z miastem, zmieniała je. Chciałabym uwrażliwić młodych ludzi na to, aby przede wszystkim patrzyli na otaczające ich budynki, otaczające ich ulice, ale też żeby myśleli, co w tej przestrzeni się zmienia. Przedstawiam młodym ludziom zasady rysunku perspektywicznego, od podstaw, jak ogarnąć otaczającą nas rzeczywistość takim myśleniem kartezjuszowskim, tak? Jak to sprytnie podzielić, tak żeby, nie wiem, ich wspaniałe projekty przebudowy placu, małej architektury czy czegokolwiek mogli w komunikatywny sposób przedstawić. Zostawiamy dzisiaj młodzież po naszych warsztatach z wiedzą dotyczącą tego, jak miasto funkcjonuje, kto na nie wpływa, czym jest przestrzeń publiczna i czym jest dobro wspólne. I od tego wychodziliśmy przez jakieś różne pomysły czy problemy, które widzimy w przestrzeni, która jest dla nas ważna, w której przebywamy, jak możemy ją zmieniać, jakie są różne narzędzia czy sposoby na to, żeby angażować się w te przestrzenie i też mieć wpływ na to, jak wygląda dookoła nasze miasto. No, uczymy się druku 3D, uczymy się projektowania 3D w taki sposób, żeby każdy pomysł i każda idea, która zrodziła się w umysłach, byłaby w stanie być czytelna dla wszystkich innych i była w stanie być przetransponowana na obiekt fizyczny. Ta architektura zawsze mnie jakoś pociągała. Już w dzieciństwie to wiedziałem. W dzieciństwie rysowałem wymyślone mapy osiedli albo zaprojektowałem chyba z kilkanaście linii metra dla Warszawy. Połowa świata obecnie mieszka w miastach i ta liczba ma się zwiększać, więc bardzo ważne jest, aby dostosowywać tą tkankę miejską do ludzi, którzy w niej mieszkają. Właśnie się dostałem na Politechnikę Warszawską, na inżynierię lądową, na Wydział Budownictwa. I dla mnie to jest bardzo przydatna rzecz, ponieważ bardzo dużo tutaj już się nauczyłem. Projektowania 3D i też nauczyłem się, jak działa światłocień. Zaskoczyło mnie w sumie to podejście reprezentowane przez wielu współczesnych architektów, że miasto ma być pod jednostkę, ma być niekoniecznie częścią jakiegoś wielkiego założenia, w którym człowiek jest taki malutki, tylko żeby to miasto było faktycznie dla pojedynczego człowieka. No, wcześniej tak w sumie nie myślałem o architekturze. Miasto bliskie młodym ludziom to jest miasto, które pomaga im się otworzyć, które pomaga im rozwinąć skrzydła, w którym mogą poczuć się ważni i poczuć się takimi jednostkami, które mają wpływ, mogą coś zmienić. Przede wszystkim trzeba zacząć od włączania młodych ludzi w podejmowanie decyzji, w rozmowę o swoich takich najbliższych społecznościach, takich jak na przykład szkoła, ponieważ wydaje mi się, że jeśli w takim swoim codziennym doświadczeniu oni nie widzą tego, że mogą mieć na coś wpływ, to ciężko ich przekonać, że mogą mieć wpływ na coś większego, tak jak miasto. W Warszawie młodzi mieszkańcy mogą tak naprawdę wpływać na takich samych zasadach jak pozostali mieszkańcy. Myślę sobie, że najprostszymi narzędziami jest na przykład budżet obywatelski, są konsultacje społeczne, ale też w przypadku młodych ludzi są pewne rozwiązania, które dedykowane są tylko im. I tutaj na przykład Warszawa ma rozbudowany system tak zwanych młodzieżowych rad. To są takie organy, które mają reprezentować właśnie głos młodzieży w dialogu z władzami miasta.
Jeżeli chodzi o efekt finalny, czyli tą makietę, najbardziej zainteresowało mnie to, że młodzi duży nacisk położyli na to, że to jest ich miasto. To ewidentnie pokazuje, że właśnie im tego brakuje. Brakuje im tego, żeby ich pytać właśnie o to, jakie to jest wasze miasto, jakiego miasta chcecie, tak? Wydaje mi się, że czasami, żeby stać się miastotwórcą, trzeba miasto przejąć. Kiedy nasz głos jest niesłyszalny, to może my musimy o niego zawalczyć i myślę sobie, że ten drugi człon tytułu wystawy i projektu może właśnie jakby mówić o takiej symbolice przejęcia. To znaczy chcemy, żebyście nas usłyszeli, więc przejmujemy to miasto po to, żeby ono stało się też miastem dla nas, naszym miejscem, żebyśmy my się czuli tu dobrze.